Jak uczyć i rewalidować dziecko niewidome? Jak pomóc osobie dorosłej tracącej wzrok? Jak wesprzeć rodzinę, kiedy pojawia się w niej osoba z dysfunkcją wzroku? Na te pytania staramy się znaleźć odpowiedź tutaj, w Ośrodku dla Niewidomych w Laskach. Zapraszam. Proszę, Zuziu. Żółte jest słonko, zaś niebieskie niebo. Zaś zielone drzewo. Wybierasz, Zuziu, kołeczek. Tutaj na początku zespół specjalistów złożony z tyflopedagoga, psychologa, nauczyciela orientacji przestrzennej, rehabilitanta wzroku pochyla się nad dzieckiem, stawia diagnozę, określa wyzwania rozwojowe. Po to, by następnie w zajęciach właśnie edukacyjnych, rewalidacyjnych, usprawniających rozwijać zmysły dziecka, kształtować nowe umiejętności poznawcze, aby ten rozwój przebiegał jak najbardziej w sposób harmonijny. Jej najbliższym otoczeniem w domu bardzo dokładnie przejrzeć i poznawać i wybierać te różne zabawki, przedmioty, które są ciekawe. Rodzice w czasie tego kilkudniowego pobytu u nas uczą się, podpatrują, jak prowadzić zabawy z dzieckiem w domu, jak przeprowadzić pielęgnację, jak przygotować najbliższe otoczenie, by było ono jak najbardziej wspierające i rozwojowe dla dziecka. Jak tu jest? Tak kolorowo. Tu się rozgląda. Chodź. Zobacz. Dotkniemy ostatnio. Jeszcze tutaj nie robiłeś takich kroczków, jak byłeś. Uczniowie przychodzą na zajęcia z rehabilitacji wzroku, żeby uczyć się, jak wykorzystywać swoje możliwości wzrokowe, uczyć się, jak codziennie funkcjonować, jak wykorzystywać swój osłabiony wzrok w życiu codziennym, żeby w jak najpełniejszy sposób móc z niego korzystać. Robimy teraz kalibrację, czyli patrzysz na tą piłkę, tak? Próbujesz patrzeć na piłkę, która tutaj leci. Tak, luźno. Zobaczymy? Jest! Super! W czasie tych zajęć na początku robimy taką funkcjonalną ocenę widzenia, czyli określamy, jak dziecko widzi, w jakich warunkach oświetleniowych, z jakiej odległości, jakie jest pole widzenia, czy są ograniczenia w polu widzenia, jakie warunki są potrzebne właśnie do tego, żeby wzrokowo jak najlepiej, jak najpełniej mogło funkcjonować. Do tyłu. No to ruszamy do tyłu. Gotowi jesteście? Kasper, mówisz stop. Czwarty w wagonie, 4 głuptawki są i one grają na karty. 4. W naszym przedszkolu jest bardzo takie zindywidualizowane podejście. Grupy są mniejsze. Zwykle liczą od 4 do 7 dzieci. To tak jak w zwykłych przedszkolach mamy zajęcia grupowe, takie edukacyjne. Mamy też grupowo rytmikę, gimnastykę ogólnorozwojową, język angielski w tej najstarszej grupie przedszkolaków, które już się przygotowują do pójścia do szkoły. A oprócz tego mamy bardzo dużo zajęć indywidualnych. Ich wybór jest związany z tym, jakie są zalecenia w orzeczeniu kształcenia specjalnego danego dziecka i w ramach tych zajęć mogą to być zajęcia z logopedą, zajęcia z terapii integracji sensorycznej, z tyflopedagogiem. Najbardziej lubię chodzić na zajęcia do siostry, do pani Moniki Kości. Tam ja chodzę. Chodzę z laską. Z przodu Weronika. Przodu, tak. Dzień dobry wszystkim, jestem Kiryl i ja pokażę, jak ja robię 6 punkty. Jak to się uczysz 6 punktów? Tak, przelicz. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Nauka 6 punktów jest bardzo ważna, dlatego że to jest podstawa do nauki Braille'a. Dzieci uczą się, właściwie bawią się bardziej, mniej uczą się, ale Kirylek na przykład bardzo chce poznawać literki, no i to mu ułatwiamy. Literki. Tak. Prowadzimy od niedawna ogródek warzywny, gdzie warzywa hodujemy sami, dzieci doglądają je i dzięki temu przez cały rok widzą, co się dzieje w przyrodzie, jak warzywa wzrastają i też skąd one się biorą. Tak, jeszcze muszą dojrzeć. Jeszcze chwilę dla mnie czerwone. To kto chciał podlewać truskawki? O, i teraz musisz przechylić.
O, i podlewamy naszą rzepkę. Wykorzystujemy do poznawania świata wszystkie zmysły. Wzrok tutaj u nas jest najmniej wykorzystywany, bo jest po prostu takim najsłabszym ogniwem. Dlatego musimy jak najwięcej pozostałe zmysły zaktywizować do poznawania rzeczy. Zmienimy pałeczkę na inną teraz. Tutaj uderz. No. Mamy również kuchnię. Dzięki temu możemy sami gotować, możemy robić ciasteczka, możemy przygotowywać różne rzeczy, które też aktywizują wszystkie zmysły. Ugniatamy ciasto, czyli aktywizujemy ręce, percepcję dotykową. Skracał im kopytka, przycinał, piłował. Na wszystkim koniu. A Norton? Nortona też. A bajce? Bajce też. Hipoterapia jest taką uzupełniającą metodą rehabilitacji, która służy ogólnemu usprawnianiu w różnych sferach i fizycznej, ponieważ wzmacnia mięśnie, tu gorset mięśniowy, ważny dla kręgosłupa, ćwiczy równowagę, wyrabia świadomość ciała, koordynację ruchową możemy ćwiczyć. Dla niektórych dzieci ważny jest kontakt z koniem, tak, że mogą go przytulić, pogłaskać, poczuć się pewniej, nabyć takiego poczucia sprawstwa, pewności siebie. No i jak tym bokiem się jedzie? Trudno, tak? Nasze dzieci uczą się w klasach, mają takie same przedmioty jak dzieci w szkołach ogólnodostępnych. Uczą się języka polskiego, matematyki, angielskiego, przyrody, biologii, historii, wychowania fizycznego. Radio do jutra. Do jutra. Do jutra. A Realizujemy taką samą podstawę programową jak w szkołach ogólnodostępnych. Korzystamy z podręczników, są klasówki, są egzaminy, sprawdziany. Na koniec roku dzieci dostają świadectwa. Jak już przestanie być woda, to zacznie nam się krystalizować sól, tak? Nasze klasy też są kameralne, są małe, liczą od 3 do 8 uczniów. I pewnie na naszych lekcjach jest głośniej, ponieważ dzieci niewidome piszą na maszynach brajlowskich. Natomiast Tylko mi szybciutko powiedz, znowu określ swoje położenie względem kierunków świata na początek. No to stoję przodem na wschód. Tak jest. Głównym podstawowym celem zajęć orientacji jest wyposażenie naszych uczniów w wiedzę i umiejętności pozwalające im w maksymalnie samodzielny sposób poruszać się po świecie i bezpieczny. Czyli odnajdywanie się w terenie, znajomość rodzajów zachowań, które mogę wykorzystać w terenie dla mnie nieznanym, nauczenie się technik pracy z laską w terenach znanych. Co teraz? Jedzie samochód. Jedzie samochód, posłuchajmy co robi, dobra? Słuchał? Kręcił przeciwko. W którą? W lewo, w prawo? W prawo. Ja orientacji przestrzennej uczę się od lat 6 i już w miejscach dla mnie znanych chodzę bez przewodnika. Internat dziewcząt to miejsce, gdzie dziewczyny duże i małe spędzają swój czas po szkole. Jest on równie intensywny jak ten czas edukacji w szkole, ponieważ tutaj w internacie jest szereg zajęć dodatkowych, a ich celem jest jedno – jak największa samodzielność naszych wychowanek. Rok temu układałam gdzieś 40 sekund, a teraz już 20 kręcę. To jest też ciekawe, że mam kostki oznaczone w taki sposób, żeby każda ściana odpowiadała innemu kolorowi na kostce. I to tak naprawdę powoduje, że ludzie na mnie patrzą na zawodach jak, że wow, bo raczej jest mało osób niewidomych, które mają takie czasy odpowiadające osobom widzącym. Teraz szybko to zbiorę, na szybko. W ten sposób. Połóżmy go na razie. Co to spadło? Kabel? Mikrofon jest o tak w ten sposób podłączony. I słuchawki.
Mogę przejść słupkę? No i właściwie za pomocą takiej kombinacji nagrywam wokal. I nie tylko wokal w sumie. Zapisano mnie na lekcję gry na pianinie, na lekcję śpiewania. I pamiętam, że mój nauczyciel, jeden z nauczycieli pierwszych, miał mikrofon i w ogóle takie różne sprzęty i mnie to bardzo zaciekawiło, jak to działa ze strony technicznej. Kupiłam sobie mikrofon, kartę dźwiękową, no i zaczęłam działalność swoją, zaczęłam nagrywać covery różnych piosenek. Dziewczyny uczestniczą w zajęciach takich jak orientacja przestrzenna, rehabilitacja wzroku dla osób słabowidzących, zajęcia w szkole muzycznej i szereg innych zajęć, które mają im dać samodzielność w przyszłości. Takich jak na przykład zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne. Proszę tutaj pizza do degustacji, żeby sprawdzić, czy jest na pewno dobra. Możecie na pół sobie pokroić. Proszę Panią. Rysunki w brajlu, wkręcona kartka. Marginesów nie trzeba ustawiać, bo znam dobrze technikę rysowania tego obrazu. Pomijamy pierwsze od lewej. Środkowe jest tłumikiem, a prawe przedłuża dźwięk. Ponieważ chcemy dać takie kompleksowe wyposażenie na przyszłość naszym dziewczynom, uczymy również tego, jak zajmować się noworodkiem i małym dzieckiem. Część z nich w przyszłości będzie mamami, dlatego takie umiejętności też są niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. Idzie wzdłuż boku dziecka, moja dłoń obejmuje główkę dziecka, a nóżki dziecka przekładam sobie tak, żeby tak jakby dziecko mi siedziało tutaj na przedramieniu, prawda? Możesz zrobić jej tak. Zrobisz tak. Blanka, koło. No i jeszcze raz tak ręką. Hop. Dobra, i teraz daj dłoń. To takie zajęcia ze zwierzętami mają walor edukacyjny, ponieważ dzieci niewidome powinny uczyć się na konkrecie, czy nawet taki najdoskonalszy model, na przykład jakiegoś zwierzęcia, powiedzmy psa, to jakby zwiększa poczucie własnej wartości, jakby trening umiejętności społecznych, rozwój empatii. A dużo naszych niewidomych jednak psów się boi. No to raz, że szczekają te psy i to czasami podbiegają i dotkną niespodziewanie. Dzieciaki się oswajają w ten sposób z psem. A w późniejszym wieku jest tak, że dużo osób niewidomych ma psa, takiego wyszkolonego psa specjalnie jako pies przewodnik. Ola, cofnij się. I teraz zrób tak, rulon. Będzie piosenka o naleśniku. Zamienimy naleśnika. Tak, nie. A jak to było? Bardzo lubię chodzić na zajęcia do pani Ady. Jest takie urządzenie jak lajkra, taki miękki taki materiał. I w niego pani Ada mnie zawija, ja tam i mnie ona bardzo dużo buje i ta lajkra się rozkręca. Zajęcia z rehabilitacji ruchowej skupione są głównie na pracy z motoryką, a zajęcia z integracji sensorycznej dodatkowo jeszcze wspierają rozwój układu nerwowego. Jest to szczególnie istotne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością wzroku, dlatego że ich rozwój nie przebiega spontanicznie. Potrzeba specjalistycznych zajęć, żeby ten rozwój wesprzeć. Często mamy dzieci z problemami z koncentracją uwagi, z obniżonym napięciem mięśniowym, z problemem z czuciem swojego ciała, z trudnościami nauczenia się orientacji w przestrzeni. Dalej różnymi umiejętnościami szkolnymi, więc potrzebujemy bardziej wesprzeć ten podstawowy rozwój, czyli wesprzeć wszystkie systemy sensoryczne, przedsionek, propiocepcję, które są pierwsze i bazowe, też układ dotykowy, który jest bazą do tego, żeby inne umiejętności rozwijały się w sposób bardziej prawidłowy. Było z piruetem. Zostaw cygańskie gniazdo w spokoju. Bierz nogi za pas, bo czeka cię tu tylko rozpacz. W szkole priorytetem jest nauka. Internat, wspierając obszar związany z poszerzaniem wiedzy,
większy nacisk kładzie na wychowanie. Prawa ręka przekłada swoją część do lewej ręki od góry i kciuk ją przytrzymuje. Świetnie. A tą część odrzucamy tutaj na lewą stronę. W naszym internacie są chłopcy od 6 do 24 roku życia. Najmłodsi już od samego początku uczą się czynności życia codziennego, przede wszystkim takich bardzo prostych czynności, czyli ubierania się, czynności higienicznych, ścielenia łóżek, posługiwania się nożem i widelcem. Też duży nacisk składamy na utrzymywanie porządku w najbliższej przestrzeni, jak i w tej dalszej, w całym internacie. Chyba nie ma napisów. Tu sobie możesz sprawdzać, czy nic się nie zabiło. Po ukończeniu edukacji w naszym ośrodku zakładają rodziny, studiują, pracują jako nauczyciele, psychologowie, masażyści, organiści, czasami prezesi różnych organizacji pozarządowych. Mamy wśród nich nawet jednego ministra. Najbardziej lubię grać na fortepianie, nie wiem aż tak bardzo dlaczego. Po prostu mi się to spodobało, też lubię nauczycielkę, z którą gram. W naszej szkole uczniowie uczą się dokładnie tych samych przedmiotów, jakich uczą się uczniowie w szkołach dla dzieci widzących. Jest to szkoła muzyczna pierwszego stopnia, w związku z tym oferujemy zajęcia teoretyczne, czyli rytmikę, kształcenie słuchu, audycje muzyczne i chór oraz naukę gry na instrumentach. Są to fortepian, flet, gitara klasyczna i akordeon. Nasi uczniowie po zakończeniu naszej szkoły mogą iść i kontynuować naukę w szkołach drugiego stopnia. Również mogą uczyć się, pozostając tutaj w Laskach, na zajęciach dodatkowych, gdzie rozwijają swoje zdolności i talenty właśnie w dziedzinie gry na instrumentach. Mogą również rozpocząć naukę śpiewu, emisji głosu, interpretacji piosenki. Grają w zespołach, uczą się na perkusji, gitarze basowej, organach, trąbce, również mogą kontynuować śpiew w chórze. Studio nagrań mamy od dawna, ale w ostatnich czasach jest wykorzystywane w celach takich potrzebnych naszej szkole, to znaczy nagrywamy płyty, już mamy nagranych 6 płyt, w których biorą udział nasi uczniowie, pedagodzy. No do swojego stolika zapraszam. O, jak ładnie. No super. Pięknie. Na jakich zajęciach byłaś, Martynka? Niekończony. Wspaniale. Szkoła Świętego Maksymiliana to jest placówka dla uczniów niewidomych, słabowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością. To są dzieci, które są na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym. A tu masz 2 znaki. Masz tata i mama. Wybierz, kto przyjedzie w piątek? Tata! Oczywiście, brawo! Naszą misją nie jest przystosowanie dziecka do świata, ale likwidowanie wszelkich barier, które mogą mu funkcjonowanie w tym świecie zaburzyć. I szukamy bardzo różnych rozwiązań, bardzo różnych form, które będą na tyle uniwersalne, na tyle zrozumiałe dla całego świata, żeby dziecko po skończeniu szkoły mogło do tego świata wyjść. Wymień, Filip, dni tygodnia. Poniedziałek, wtorek, środa.
każdy model komunikacyjny szyty jest na miarę. Dzieci niewidome korzystają u nas w głównej mierze ze znaków przestrzenno-dotykowych, dodatkowo wspartymi komunikatorami głosowymi. A dzisiaj to ty gdzie idziesz? Odpowiedz nam. Gdzie idziesz dzisiaj? Pokaż. Na logopedię. Pięknie, pięknie. Jak się cieszysz, że idziesz na logopedię. Mamy do dyspozycji eye tracker i mogą na przykład obsługiwać komputer przy pomocy ruchu gałek ocznych. Kiedy Martyna natrafi wzrokiem na owoc, on wybucha. Taka nagroda. Dawaj, Martyna. Po ukończeniu naszej szkoły podstawowej uczniowie mogą kontynuować naukę w szkole przysposabiającej do pracy. To są zajęcia na przykład w pracowni kulinarnej, w pracowni ceramiki, w pracowni drewna. Ogólnie chodzi o rozwój manualny dzieci, czyli takie czynności życia codziennego. Nasi uczniowie w takim wąskim gronie pod opieką wyspecjalizowanych pracowników zdobywają wiedzę z różnych przedmiotów. Korzystają przy tym z różnych narzędzi. Te narzędzia to maszyna brajlowska, to laptopy, które są wyposażone w programy powiększające albo programy udźwiękawiające w zależności od potrzeb uczniów. Spróbujcie te wnioski wyciągnąć na podstawie tego, co powiedzieliśmy. Oferta w liceum ogólnokształcącym, oferta przedmiotów rozszerzonych to z reguły język angielski, język polski i nauka języka angielskiego jest takim naszym priorytetem. Mamy studentów na italianistyce, na anglistyce, na germanistyce. Wybierają też psychologię, historię, więc z reguły są to kierunki humanistyczne. Zajęcia, w których uczestniczą uczniowie w technikum, to różnego rodzaju programowanie, tworzenie baz danych, tworzenie stron internetowych. Piszę ogółem projekt, jest to gra, taka klasyczna dosyć po prostu Pong. Tak jak Karol zajmuje się robieniem projektu, tylko moja gra to jest typowo kółko i krzyżyk. Najtrudniejsze chyba w sumie sprawdzanie, kto wygrał. Jak na razie mi to nie działa. Podczas nauki uczniowie wykorzystują techniki bezwzrokowe, ponieważ uczą się tutaj i osoby słabowidzące, i osoby niewidome. Chciałem znaleźć sobie jakiś kierunek przyszłościowy, ale taki, w którym będę mógł się kształcić oraz w przyszłości podjąć pracę. I chciałbym zostać projektantem stron internetowych, chciałbym tworzyć je od samych podstaw i wykańczać do końca oraz umieszczać na serwerach. Szybciej! Trenuję tak praktycznie codziennie, z wyjątkiem tam jednego, czasami 2 dni w tygodniu bez treningu jako godzinę regenerację. Trenuję tak od godziny do 3 na jeden trening. Jak tu przyszedłem, to tak naprawdę moja pełna przygoda ze sportem się zaczęła. Pojechałem na jeden obóz sportowy, tak po prostu, żeby zobaczyć, co tam będzie. Przyjechał trener, tam z rowerem i tak trochę mi to zainteresowało, ale też przyjechała medalistka Igrzysk Paraolimpijskich. Ona jakby zaszczepiła we mnie ten dryg do kolarstwa i wtedy to już totalnie mi się to spodobało. Goalball jest grą dla niewidomych. Polega ona na tym, że 3 zawodników po każdej stronie musi obronić piłkę drużyny przeciwnej. Grają 2 drużyny i one rzucają do siebie piłkę na zmianę. Piłka ma dzwoneczki, żebyśmy mogli wysłyszeć tą piłkę. Centrum Łukasz. Center. Quiet please. Play. Była na pograniczu wysokiej.
Ta gra nauczyła mnie przede wszystkim pokory w nauce nowych rzeczy, cierpliwości do tego, że nie wszystko musi mi się udać od razu. No myślę, że tak jak każdy sport. Kuba, ładny rzut. Łukasz, ty ją miałeś. Tak samo Julka, ty ją miałaś. Teraz się zabiliście ładnie, ale ta piłka wam uciekła. Uczniowie technikum masażu uczestniczą w zajęciach teoretycznych. Jest to kilka przedmiotów: fizjoterapia, anatomia, teoria masażu, no i podstawowe zajęcia praktyczne, masaż sportowy. Oprócz tego są zajęcia takie dodatkowe jak zdrowie publiczne, pierwsza pomoc, BHP. Raczej bez problemu znajdują potem zatrudnienie w różnych przychodniach prywatnych i państwowych. Zawsze moim marzeniem było pomagać ludziom w jakikolwiek sposób, znaczy myślałam też o medycynie, jeśli po prostu bym dobrze widziała, ale przez to, że jest taka sytuacja, że właśnie słabiej widzę, to zdecydowałam się na masaż, bo wydaje mi się, że to też jest połączone z medycyną w jakiś sposób. Anatomia moim zdaniem jest bardzo ciężka, ale też jest bardzo fajna, taka, że faktycznie chce jej się uczyć, jak już się przysiądzie do tej nauki, to nie można się oderwać. Nie trafię. Szkoła branżowa pierwszego stopnia w Laskach przygotowuje uczniów na 2 kierunkach kształcenia. Jest to rękodzielnik wyrobów włókienniczych i mechanik motor maszyn i urządzeń. Uczniowie kończą naukę egzaminem zawodowym, ale jednocześnie nauka w tej szkole może przybrać taką formę rewalidacyjną. Przeszliśmy już przez wszystkie etapy edukacji oraz rewalidacji, jakie oferujemy w naszym ośrodku. Na tym jednak nie kończy się nasze wsparcie. Chcielibyśmy Państwu pokazać, jak towarzyszymy naszym absolwentom oraz dorosłym osobom z dysfunkcją wzroku. Dział do spraw absolwentów ma 2 główne cele. Pierwszym jest wsparcie wychowanków w ich usamodzielnieniu się i wyjściu z ośrodka. Drugim celem jest wsparcie absolwentów w wspomaganiu w ich realizacji planów i celów życiowych. Takim przykładem mogę podać, wspieramy działania preorientacji zawodowej uczniów już od 8 klas szkół podstawowych. Naszą ofertą poza uczniami i absolwentami obejmujemy też wsparciem osoby nowo ociemniałe, czyli wszystkie osoby z terenu całego kraju. Jestem absolwentem ośrodka szkolno-wychowawczego po ukończeniu studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I w tym momencie zaproponowano mi również pracę w dziale absolwentów. Udzielam wsparcia absolwentom i innym osobom, które na etapie swojego życia straciły wzrok, w doborze odpowiednich technologii wspierających, takich jak notatniki brajlowskie, linijki brajlowskie, urządzenia lektorskie, urządzenia mobilne, które są odpowiednie dla osób z dysfunkcją wzroku. Dział tyflologii w Laskach był zainicjowany i prowadzony już w latach 30. XX wieku przez błogosławioną matkę Elżbietę Różeczacką. Jedną z form udostępniania jest dzisiaj konsultacja. Organizujemy także szkolenia w zakresie tyflologii. Udostępniamy specjalistyczny księgozbiór, jedynej tego typu w Polsce biblioteki tyflologicznej. Prowadzimy prace badawczo-naukowe w zakresie nauczania i rewalidacji niewidomych dzieci i młodzieży oraz wykorzystania nowych technologii i ich dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku. Nie byłoby dzieła Lasek, gdyby nie determinacja i wytrwałość wyjątkowej osoby, dziś już błogosławionej matki Elżbiety Różeczackiej, która w 1911 roku założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, a 10 lat później Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Nasza misja służby niewidomym trwa już od ponad 100 lat. W sposób profesjonalny, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć tyflologii, staramy się służyć wszystkim niewidomym na duszy i na ciele. Patrząc na matkę, należy dostrzec w niej człowieka głębokiej wiary, ufności, zawierzenia Panu Bogu, prostoty. I to jest ten wymiar wewnętrzny. Natomiast też trzeba zobaczyć drugą stronę, jej duży wkład w rozwój tyflologii w Polsce. I tutaj jest to wymiar apostolstwa, czyli zajęcie się niewidomymi
ich edukacja i włączenie w życie społeczne. Hrabianka Róża Czacka w wieku 22 lat, kiedy traci wzrok, otwiera swoje serce na złączenie cierpienia, które ją dotknęło, z cierpieniami Chrystusa i dostrzega głęboką potrzebę pomocy niewidomym. Z czasem też widzi jakby też drugi etap tej misji, a mianowicie, że niewidomy ma być apostołem wśród widzących. Obecnie dzieło błogosławionej Matki Czackiej to nie tylko laski. To również przedszkola, szkoły i internaty w Rabce-Zdroju i w Gdańsku-Sobieszewie. To również Dom Pomocy Społecznej dla niewidomych kobiet w Żułowie. Wszędzie tam jesteśmy z niewidomymi i dla niewidomych.